Siema, tutaj Piotrek i Mati. Siema, siema, cześć. Widzieliście przed chwilą, co do nas przyjechało, a właściwie przyleciało z Chin. To taki mały dron sportowy od DJI, ich najnowszy dron FPV, czyli taki, jaki to znaczy FPV w ogóle? To taki widzenie z pierwszej osoby, rozumiesz, że wkładasz gogle i czujesz się jak pilot statku powietrznego, jakiegoś śmigłowca F-16, coś w tym stylu. Byłeś w tym filmie, jak on się nazywał? Top Gun? Top Gun. No to czujesz się jak ten gościu z Top Guna, masz nawet taki pilot. Bardzo bym chciał, ale chyba nie. I podobno jak przechylisz, to on skręca w lewo, w prawo i tak dalej. Na razie bawiliśmy się tylko tym na symulatorze. I co? I ciągle przegrywaliśmy. Tak, w ogóle symulator jest taki, że ja nie wiem, gdybym nie miał 100 żyć, to chyba bym nie przeżył. Tak, ale to jest dobra opcja, bo DJI wam prezentuje, zapodaje taki, w zasadzie to jest jakby gra. Masz różne plansze, możesz śmigać tym dronem. No i zobaczymy zaraz, czy tym lata się tak trudno jak w symulatorze, czy w ogóle się wzbijemy w powietrze, czy w ogóle przeżyjemy ten lot. DJI mówi, że tym może latać każdy. My nigdy czymś takim nie lataliśmy na co dzień, korzystamy raczej z czegoś takiego, to jest Mavic 3. Więc sprawdzimy na sobie, czy się nie rozbijemy, czy ten dron w ogóle wróci w jednym kawałku. I mamy taki placek tutaj, obok naszego studia, więc chodź, Piotr. Idziemy, działamy, będziemy... Do zobaczenia zaraz. O, coś się tutaj, o chmurę jakąś uderzyłem. Znowu? Panie, ty ciągle to robisz. Cześć, cześć, siema, siema. Siema, siema. Jesteśmy na dworze. Tak jest, jesteśmy na nim. No i chcemy trochę polatać. Więc teraz pokażemy wam, co trzeba zrobić, żeby latać. Awata jest z nami. Ja już gogle mam, ale trzeba trochę tutaj popodłączać. I pierwsza rzecz, bateria w dronie. Do tego zaraz wrócimy. Gogle trzeba czymś zasilić. Dali tutaj taki powerbank, nazwijmy to, kontroler. Pokaż go. Tu, proszę, DJI, ładnie, pyk. Tak, kabelek. Czekaj, wolniej pan, ja tu w autofokus. Pan myśli, że ja po szkole jakiejś tu jestem? No raczej. No. Dobra, mamy taki kabelek. Tak. Dobra, więc generalnie podłączamy. Ja tego nie zrobię z goglami na głowie, więc muszę tutaj, z dziurka, idzie. I pyk. No i trzecia rzecz, kontroler. Kontroler naładowany? No trochę tak. Trochę tak. Trochę tak. Powinno wystarczyć. Powinno wystarczyć. Odpalamy. I co? I bohater. No i Bohater, czyli ten oto. No tak, ale tego bohatera to też trzeba odpalić. Tak jest. Lecimy, tak? No, lecimy. No, naciskam. Kurwa, naciskam. Nie leci? Nie leci. Nie leci. Dlaczego nie leci? Nie leci. Nie wiem, czemu nie leci. Nie? No. Nie wiem. Ziomeczki, to może ja wyjaśnię. Teraz Mofi próbuje odegrać rolkę, że mu nie działa to, bo już drugi raz to nagrywamy, bo wcześniej się coś tam nie nagrało. Ale już rozwiązaliśmy ten problem. Wcześniej chodziło o co? Co, no bateria była jakaś walnięta. Okej, czyli dostaliśmy 3 baterie. 3 baterie mamy, Tak. ale jedna nie działa. Tak, jedna nie działa i dron nie współpracuje. Odpala się, nie daje żadnych komunikatów, że jest nie tak, ale nie chce wystartować. Dokładnie. I nie byliśmy w stanie rozkminić tego wcześniej. Dopiero wróciliśmy do biura i okazało się, że była walnięta bateria. Przynajmniej wiemy, że dron jest sprawny, wszystko jest w porządku, więc jeżeli tak wam się zdarzy, to się nie martwcie. Być może to tylko bateria. A, moment. On tutaj ma, słuchajcie, w bardzo dziwnym miejscu, tutaj chowa się karty pamięci. Gdzie? Tu, przy silniczku. Przy silniczku? Tak, przy silniczku, dokładnie. I tutaj też jest port USB, ale to jest dramat. I teraz słuchajcie, wkładamy kartę pamięci i wiecie co? On nie nagrywa na kartę pamięci. Nie, trzeba to zmienić w opcjach. Jak nagracie na drona, bo ma pamięć wewnętrzną się okazuje, nie byliśmy pewni, ale jednak ma. No i nagraliśmy, ale żeby tutaj wetknąć kabel USB, nie chcecie tego robić. Nie chcecie. Ja się chyba Musicie zatrudnić Mateusza albo Piotrka, żeby wetknęli kabel za nas. Polecamy się. Polecamy. Mamy już to w CV. To jest specjalna usługa. Tak jest. Tutaj Piotrek możesz podejść. Patrzcie, są gogle.
Ja tu teraz smyram te gogle, one rozumieją, co ja od nich chcę. My się już dogadaliśmy. Dotykowe. A, takie dotykowe, Nie, tak. no, XXI wiek. Smyru. Smyru. Nie mogę zmienić nic. Czego nie możesz zmienić? Nie mogę zmienić, żeby napisywał na kartę SD. Mogę ją sformatować? Nie, Na też nie pewno mogę. nie przeszedłeś jakiegoś szkolenia, poradniczka. Aha, Na pewno tak. się da. Ja ci pomogę, polatam. Słucham, bo ja tu sobie latałem teraz. A, przepraszam. Ja tu sobie latam. Tak, to dobra. wiesz, czekać na ciebie. Dobra, pokaż jak to robisz. No zobaczcie. Jak to działa? Muszę skręcać rękę tak, Aha, a nie tak. To w ogóle nie działa. To nie Nic. działa. Tylko tak. tylko tak, on wtedy skręca. Tak jest. Okej? Do tego wiatr nam wieje i go spycha, nad tym nie mamy kontroli żadnej. Aha. On nie pilnuje swojej pozycji w żaden sposób. Spycha wiatr teraz. Tak. Gogle i lecimy. I lecimy. I wish you fall from my window, take a bad trip to the ground. Ooh. It'd be my pleasure, see you pressure just before you break a bone. Dobra. A spróbujmy to teraz wszystko tu nagrać. Jak to się włącza? A ty, Mateusz, jesteś praworęczny, leworęczny, bo tak coś, tak dziwnie naciskasz te przyciski. Ja jestem leworęczny, ale tego się nie da obsługiwać prawą. Lewą. No dobra, jest, wróciliśmy cali i zdrowi, ale gdzie ten Mati? Mati, jesteś? Hello? Dobra, już idę. Już. Dobra, no ileż można czekać, Mateusz? No ja wiem, że jestem powolny, ale nie aż tak. No i co? Podobało się? Podobało się, słuchajcie. Małe problemy z baterią, trochę zimno, ale po pierwsze nie rozbiliśmy się. Po drugie, nawet chyba 2 baterie żeśmy wylatali. Po trzecie, udało się coś nagrać, co nie było takie oczywiste. A dlaczego 3 nie wylataliśmy? No bo właśnie ta pierwsza była taka, że w ogóle nie chciał wystartować, nie wiedzieliśmy czemu. Okazało się, że wystarczyło zamienić baterię, tą pierwszą naładować i nagle wszystkie działają i nie ma problemu. Mega. Tak, więc się nie rozbiliśmy, polatane, lataliśmy razem z ptakami, lataliśmy między budynkami, lataliśmy nad sobą, ale nie między sobą. I co? I wszystko jest całe, tak? Wszystko jest całe. Słuchajcie, latało się w ogóle trochę łatwiej niż na symulatorze, przynajmniej mi. Nieźle zapitala. Może te ruchy jeszcze nie są takie gładkie, bo to było dopiero pierwszy raz. Ale no, myślałem, że więcej razy się rozbijemy, bo na symulatorze za każdym razem się rozbijałem, A tutaj jednak udało się nawet w nic nie trafić, więc dobrze. Jasne. Przelećmy się jeszcze, Mati, ale mam teraz taki pomysł, że może sfilmowalibyśmy coś, jakieś niesamowite zjawisko albo kogoś? Okej, dobra, słuchajcie, wiecie co, bo my tak, w ogóle to na co dzień filmujemy tancerzy. Między innymi. No i znamy tancerzy i tancerki. Ja akurat chyba mam kogoś na myśli. Ja chyba też. Patka, co? To co? Teleport? Teleport. 3, 2, 1, poszło! Za szybko. Jeszcze A raz. szybko kleszczesz. No, wiem. 3, 2, 1, pa! Mówisz 3, 2, 1 w takim tempie, że to moje klaśnięcie powinno wtedy wypaść. A ty robisz Czego opóźnienie. teleporty nie istnieją. Jak te nie istnieją? Po prostu musimy tam pojechać. Dobra, słuchajcie, idziemy. Opa. Au! Zobaczcie, kto do nas dołączył. To jest Patrycja. Hejo. Cześć, Patrycja! Łapa. Po co dzisiaj Patrycja jest z nami? Mamy DJ-a Awatę. Tak, będę tańczyć. Będziesz tańczyć? Tak, a my będziemy starać się, żeby dron zrobił jakieś efektowne ujęcia wokół Patrycji i na nią nie wpadł. Czy DJ Awata sprosta wyzwaniu tanecznemu? Dowiecie się za chwilkę. Dobra, czas startować. Patrycja, zapraszamy Cię pod drzewko. Chodź, Patka. Odprowadzimy Cię tutaj dronem. No to co, tańczymy?
Mati, zajebałem drzewa. Czekaj, stój. Pokaż się pan. Ale było mega, naprawdę. Ale podobało mi się, jest świetna frajda. Słuchajcie, to co chcę wam powiedzieć, to że to jest lepsze 100 razy niż na symulatorze. Na symulatorze w biurze, bo można się do tego przygotować, do tej całej przygody, w biurze najpierw można odpalić apkę, założyć okulary i gramy jakby w grę, która nas przygotowuje do prawdziwego lotu. I się okazuje, słuchajcie, że na tym symulatorze trochę nam z Matym nie szło tak naprawdę, jakieś opóźnienia, albo tak specjalnie miało być, że z opóźnieniem niby reaguje i tak dalej. I no, trochę byliśmy zawiedzeni, mówimy, no, trochę lipa, nie? Ale wyszliśmy na zewnątrz, latamy na żywo, jest inaczej niż w symulatorze, wszystko jest live. Jest to wszystko po prostu szybsze, bardziej wartka jest akcja, lepiej, szybciej skręca. W tych goglach no, czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli tam w górze, także świetna zabawa. No dobra, Peter, a powiedz teraz tak, ile razy rozbiłeś się w symulatorze? W symulatorze? Tak. No, dziesiątki razy. W zasadzie częściej się rozbijałem niż udawało mi się przeżyć. I tam jeszcze był taki efekt, jak w Doomie 3 robiła się czerwona plansza i był game over po prostu, nie? Albo nie byłem w stanie pobić rekordu. Tutaj w rzeczywistości wyszliśmy do parku, jest bardzo bezpiecznie, jest przestrzeń do latania, jest dużo powietrza. Jest taka sytuacja, że nawet jeżeli jakieś tam drzewko zahaczymy DJ-em Awatą, co mnie zaskoczyło, nic się nie dzieje, on się tam obija i dalej leci, tak? Normalnie innymi dronami było często tak, że one po prostu sobie spadały. A on ma tutaj te systemy zabezpieczenia, nie wiem, on jest obudowany, czyli śmigiełka nie są na zewnątrz. Tak. I to powoduje, że naprawdę jest duży fan, bo tylko o coś omskniesz, o jakieś drzewo, o gałęzie, a on dalej leci. No, to znaczy, że nie musieliśmy się wspinać na drzewo tym razem. O dziwo. I teraz tak, część druga naszego wyzwania, Patty będzie kim? Kim jest Fitota? Pilotem, Pilotem? tak. Statku Dokładnie. powietrznego? Szybowcowym. Szybowcowym. No to fajnie, słuchaj, to dzisiaj spełnimy marzenie moje. nie, że twojego taty, czy twoje. I ty też będziesz dzisiaj pilotem aircrafta. Proszę, to Wow! dostajesz do rączki. Tego się cyk, nie spodziewałam. hops, wkładamy i teraz będę cię prosił o pomoc. Ułóż sobie i na razie tak. Dostosuj sobie z tyłu pasek, żeby było ci, tutaj masz z tyłu, zobacz, pasek. Jest bardzo dobrze. Jest pierwszy raz w życiu kontroler w ręce. Tak w lewo, tak w prawo, tak do góry, tak do przodu. Tak jest. I jak ci się podoba? Fajnie, szybko lata, jak szybko skręcam. Ale super! Super? Tak, Patrzysz teraz w dół głową, wiesz? Oj, leci. to jest całkiem proste. A spróbuj między dwoma drzewami przylecieć. Nie, to No już dajesz, jakaś wyższa szkoła dajesz, jazdy. Dajesz! Trzymamy kciuki za ciebie. Dobra, czekajcie, gdzie są drzewa? Opowiadaj, co widzisz i co robisz. Latam! Latam jak szalona, jest super. Fajnie się lata. Łatwo się lata. Czuję się, jakbym latała szybowcem. Prawie. Tylko szybowiec wolniej lata. Fajnie, że jest takie kółeczko, które pokazuje, gdzie jest środek. Tak. Dzięki temu teraz, o właśnie, mogłam to zrobić. To bardzo pomaga. Nie leć, nie leć! On już ląduje. Fajnie. Chyba zostanę droniarką. Droniarką? Tak. Było super. Było fajnie? Fajnie było. O, i są takie odciski. Piąteczka. Piąteczka. Fajnie. Było super. Byliśmy w parku, widzieliście co wyszło, Patrycja polatała, my polataliśmy, znowu się nie rozbiliśmy, co tylko potwierdza, że Było blisko. to też prawda. Może Tam nawet, kamyczek w trawie buszował. ja wiem, ale no to było prawie na ziemi. A To było wpisane w nasz zawód, Mateusz. No i dobra, jak ci się podobało to latanie? W ogóle jak ci się latało? Lataliśmy we trójkę, tak jak widzieliście. Latał Mati, ja latałem, Patty latała. Słuchajcie, jeśli chodzi o frajdę z latania, owszem jest, tak. Jeśli chodzi o to, czy jest to narzędzie dla filmowca, to chyba już zasługuje to na dłuższą dyskusję, bo z tym kontrolerem nie zrobicie wszystkiego. Możecie lecieć do przodu i skręcać, ale nie jesteście w stanie zrobić strafingu, czyli przemieszczania się prawo-lewo, patrząc się cały czas w tą samą stronę. A to znaczy, że nie jesteście w stanie krążyć wokół obiektu, który filmujecie. I to już trochę ogranicza. Czyli w momencie, kiedy latałem,
chciałem zrobić taką sytuację, że nalatuję na obiekt, czyli na Patrycję i chciałem się wycofać i znowu powtórzyć sekwencję, ale niestety nie mogłem. Musiałem albo ominąć z lewej, albo z prawej strony Patrycję, albo górą, albo dołem między nogami i zawrócić od początku koło, czyli to zajmuje czas, bateria schodzi i zamiast kręcić częściej dany obiekt, który wybraliście sobie do niesamowitych ujęć, musicie robić tą taką nawrotkę dookoła. Tak, ale to nie znaczy, że się nie da tego zrobić. Tego się nie da zrobić używając tego kontrolera. Jeśli będziecie mieli bardziej zaawansowany kontroler od DJI, powiedzmy, że trochę bardziej przypominający coś takiego, czyli już mamy normalnie dwie gałki, z którymi możemy sterować. Można to spokojnie dokupić, można pożyczyć od kumpla, kolegi. To nie ma w zestawie. Nie ma w zestawie, trzeba trochę pieniędzy dorzucić i co ważne, lata się trudniej. To już nie jest takie proste, bo wtedy przechodzimy w tryb w pełni manualny i we wprawionych rękach to jak najbardziej może się udać. Tylko miejcie to na uwadze. Czyli coś za coś, bo to jest mega frajda i to, co nauczyliśmy się latając na symulatorze, to wiecie co, tam ciągle się rozbijaliśmy i generalnie było to średnio fajne. Tutaj okazuje się, że lata się o wiele łatwiej. Na otwartej przestrzeni jest mega fan, ja się cieszyłem jak 10-latek. Zabawka, musiałbym pomyśleć, czy jest warta swoich pieniędzy jako zabawka, bo głównie miałem odczucia z fanu z samego latania, z doświadczania po prostu przelatywania bardzo szybko przy jakichś dróżkach, obiektach i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o to filmowanie, jak w porównaniu do Mavica 3? Jak to czujesz? Jest kilka rzeczy. Nie można filmować w 24 klatkach na sekundę, przynajmniej w momencie, w którym kręciliśmy nasz materiał. Tak naprawdę ten dron jest stworzony do filmowania w slow motion i do tego się najbardziej nadaje. Trochę nas zaskoczyło zautomatyzowanie absolutnie wszystkiego, co się da. Trzeba ręcznie przejść w tryb manualny, jeśli chodzi o ekspozycję. Obraz jest zauważalnie gorszy niż z Mavica 3, ale też trudno porównywać te drony. To nie jest ta kategoria, po pierwsze cenowa, po drugie do różnych rzeczy to jest stworzone. Natomiast to nie znaczy, że nie da się stworzyć jakiegoś filmowego materiału, co widzieliście w naszym segmencie z parkiem, gdzie lataliśmy wokół Patrycji. Moim zdaniem bardzo fajnie to działa, szczególnie właśnie w połączeniu z innymi obrazkami. To znaczy, jeżeli macie do nagrania jakiś materiał, to bardzo fajnie zmiksować sobie ten materiał na przykład z ujęciami z telefonu, z kamery, z innego drona, bo te obrazki są inne, ale mają też inną dynamikę ruchu i to jest bardzo ciekawe. Tą prędkość rzeczywiście czuć, kiedy lecicie awatą i czuć tą dostojność ruchu, czuć tą jakość obrazu, kiedy nagrywacie na przykład Maviciem 3 albo innym sprzętem przeznaczonym do bardziej profesjonalnego nagrywania. Tak, w zestawie z awatą nie dostajecie też filtrów szarych, to może być problem słoneczne dni, żeby uzyskać naturalne rozmycie obrazu. Natomiast akurat w taki dzień, w którym filmowaliśmy, to nie był problem, udało się ekspozycję wyrównać między jednym a drugim dronem i nakręcić przy tych samych parametrach. Natomiast byłoby miło, gdyby dodawane takie filtry były, tak jak do Mavica 3 są dodawane takie filtry, tak tutaj nie, ale też chodzi o to, że Mavic 3 to chyba dron bardziej skierowany do kogoś, kto filmuje, a DJI Avata jest dla entuzjastów, którzy dopiero wchodzą w temat i mogą tego kiedyś zapragnąć, więc dokupią sobie takie filtry. Tak, czyli Mavic 3 chcecie sfilmować, więc musicie polecieć, a DJI Avata chcecie polecieć i przy okazji chcecie mieć nagrany swój przelot w fajnej jakości i w sumie no, co do tego to na pewno to się sprawdzi. A co myślisz, jak Patrycji poszło? Ja byłem w ogóle zaskoczony. Po prostu dostała 2-3 instrukcje, jak tym skręcać i latała. I w ogóle my siedzimy w tym symulatorze, stresujemy się czy coś, a tu nagle się okazuje, że po prostu dziewczyna dostaje to. Mówimy co, gdzie i jak w ogóle zacząć się tym ruszać. I ona lata po parku, między drzewami, bez żadnego problemu. Nie umiała wylądować. To jest inna sprawa. My też mieliśmy z tym problem na początku, ale... A my umieliśmy. Tak, mieliśmy nawet taki moment, że Buddy pyta, jak tym wylądować, ja mówię, że nie wiem, więc to też było dość zabawne. Ale no finalnie dron po prostu zaczyna sobie sam wybierać miejsce do lądowania. Jak skończy się bateria. Zawsze bateria. Trzeba poczekać, aż skończy się bateria. Dopiero wtedy ląduje, nie żartujemy. Tak, ale to dobrze, że o tym mówisz, bo akurat jest tak. Słuchajcie, 18 minut ten dron lata na baterii, a tak naprawdę... Specyfikacji. Tak, a tak naprawdę po 12 minutach już zaczyna mówić, że ma słabą baterię
automatycznie zaczyna wracać na miejsce, z którego wystartował, żeby wylądować. Więc też miejcie to na uwadze. Nam to nie przeszkadzało, po prostu od razu lataliśmy i robiliśmy co chcieliśmy, więc najczęściej byliśmy na ziemi z powrotem, zanim ta bateria po prostu zaczęła marudzić, że już się kończy. Natomiast jak chcecie po prostu sobie polatać dla przyjemności, no to te 18 minut to nie tak do końca jest. Co mogę jeszcze powiedzieć o locie Patrycji? Troszeczkę liczyliśmy na to, że damy, wiecie, niedoświadczonemu użytkownikowi dronów kontroler i no, będzie tam jakaś panika, będzie jakaś radość pomieszana z ekscytacją i tak dalej. Patrycja dostała ten kontroler w ręce i zaczęła nim lecieć. Praktycznie żadnej mimiki, po prostu koncentracja na przelocie. My mówimy, Patrycja, próbowaliśmy jakoś tak, wiecie, podjudzić, że może ekscytacja, coś, jak ci się wydaje, podoba ci się w ogóle, chcieliśmy się dowiedzieć, byliśmy ciekawi. Ona, no, lecę. Tak, jest łatwo, tak, daję radę. W pełni kontrola, żadnej paniki, więc no liczyliśmy, że będzie to bardziej ekscytujące, tak patrząc z boku i że będziemy mieli się z tego pośmiać, a tu nagle się okazuje, że ona po prostu tym latała. Tak. Więc jeżeli się zastanawiacie, czy będzie to odpowiedni sprzęt dla was, bo nigdy nie lataliście, tak, to będzie odpowiedni sprzęt dla was, poradzicie sobie. Myślę, że to będzie fajna przygoda, fajna zabawa, warto spróbować. Bierzcie w ręce, jeżeli macie taką możliwość i latajcie. Dokładnie. To co, chyba tyle. Tyle od nas. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, czego nie powiedzieliśmy dzisiaj na tym, mam nadzieję, krótkim wideo, po prostu napiszcie o tym gdzieś w komentarzu, napiszcie do nas na priva i mamy nadzieję, że wtedy rozwijemy wasze dodatkowe wątpliwości w krótkich, żołnierskich słowach. Tak, więc dzięki za dzisiaj i do zobaczenia za jakiś czas, miejmy nadzieję. Dzięki, do zobaczenia. Pa, Hej! pa. Na razie.